Witajcie. Zabieramy Was dziś na północne Mazowsze, na teren Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, nazywanego ze względu na położenie wśród 60 jezior Mazurami Mazowsza. Odwiedzimy miasto, które w średniowieczu słynęło z najlepszego w księstwie mazowieckim piwa i w którym rozpoczęto masową produkcję słynnej gorzałki. Sprawdzimy także, w jakich warunkach więziono cara Rosji i jakie tajemnice skrywa jedyny przypadek śmierci Haspadara poza granicami imperium. Na zakończenie poszukamy legendarnego lochu, w którym zbójnicy przechowywali skarby zrabowane kupcom. Pierwsze wzmianki o osadzie Gostynin pojawiają się w dokumentach księcia płockiego Bolesława II w 1279 roku, choć badania archeologiczne potwierdzają osadnictwo na tych terenach już w VI-VIII wieku. Dynamiczny rozwój grodu przypada na czasy panowania księcia Siemowita III i jego syna Siemowita IV, który to lokuje miasto na prawie chełmińskim, które koncentrowało się wokół dzisiejszego rynku. Po wygaśnięciu linii Piastów Mazowieckich król Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje i włącza ziemię gostynińską do korony. Wśród przywilejów ważną rolę odgrywało prawo ważenia piwa i wyrobu gorzałki. Gostynińskie piwo uważane było za jedne z najlepszych na Mazowszu i często gościło na dworach książęcych i królewskich. W XVI wieku rozpoczęto w Gostyninie produkować na wielką skalę gorzałkę wyrabianą z żyta o nazwie żytniówka, której popularność trwa do dziś. W 1809 roku miasto trawi ogromny pożar. Podnosi się ono powoli z ruin, głównie dzięki niemieckim sukiennikom. Klęska powstań narodowych przyspiesza rusyfikację. W 1897 roku w Gostyninie mieszkało ponad 1000 Rosjan. Na ich potrzeby powstała z adaptacji prywatnego domu cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Niestety do dziś nie zachowała się dzwonnica z kopułą, a budynek przeznaczono na mieszkania socjalne. Podczas spaceru po Gostyninie warto zwrócić uwagę na kilka zabytkowych budynków znajdujących się przy rynku i ulicy 3 Maja, pochodzących głównie z XIX i początku XX wieku. Najbardziej okazałym jest gmach liceum, w którym podczas II wojny światowej znajdował się szpital polowy dla żołnierzy Wehrmachtu. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Na sztucznie usypanym wzgórzu nad Jeziorem Zamkowym znajduje się największa
i zarazem najbardziej kontrowersyjna atrakcja Gostynina – Zamek Książąt Mazowieckich. Pierwszą skromną warownię wzniósł prawdopodobnie książę Siemowit III. Zamek rozbudowuje Siemowit IV, tworząc z niego ulubioną rezydencję, w której dwukrotnie podejmuje króla Władysława Jagiełłę. W XV wieku zamek staje się siedzibą starosty królewskiego, którą w XVI wieku rozbudowuje Krzysztof Szydłowiecki. Pomimo że przez dłuższy czas przebywał tu król Zygmunt August, to zamek pozostaje w stagnacji. W 1611 roku miały miejsce najważniejsze w historii zamku wydarzenia. Po wkroczeniu do Moskwy wojsk Stefana Żółkiewskiego i detronizacji cara Wasylija Szujskiego trafia on wraz z rodziną i braćmi jako więzień króla polskiego Zygmunta III Wazy do zamku w Gostyninie. Spędza tam niecały rok, ciesząc się względną swobodą. Opiekę nad carem sprawowali starosta gostyniński i dworzanin królewski, umożliwiając mu swobodne poruszanie się po zamku i najbliższej okolicy. Cara dozorowało jedynie 4 polskich żołnierzy. Wasyl Szujski zmarł w 1612 roku, oficjalnie w wyniku zarazy, choć podejrzewano również otrucie. Były car moskiewski pierwotnie został pochowany w Gostyninie, następnie w kaplicy moskiewskiej w Warszawie, by ostatecznie, po wykupieniu trumien przez poselstwo rosyjskie, spocząć w 1635 roku w Soborze Archangelskim w Moskwie. Śmierć cara w niewoli obcego państwa to jedyny taki przypadek w historii Rosji, a wydarzenie to stało się inspiracją dla wielu artystów. Zajęty podczas potopu przez załogę szwedzką zamek został odbity przez Stefana Czarnieckiego w 1656 roku. Jednak walki te spowodowały częściowe zniszczenie, które pogłębiło się w czasie wojen północnych do tego stopnia, że po III rozbiorze Polski władze pruskie poleciły go rozebrać. W 1824 roku car Aleksander przekazał ruiny nowo przybyłym osadnikom niemieckim z przeznaczeniem na kościół ewangelicki. Wzniesiono go w stylu neogotyckim z wykorzystaniem fragmentów dawnego zamku. Budynek służył ewangelikom do 1945 roku. Po II wojnie światowej kościół przejęła parafia rzymskokatolicka, która użytkowała go do 1978. W 2009 roku z inicjatywy władz miejskich zbudowano nowy obiekt stylizowany na zamek, z przeznaczeniem na hotel i działalność kulturalną. Odbudowa zamku czy też kościoła budzi do dziś spore kontrowersje wśród znawców tematu, a wiąże się ona głównie z brakiem historycznego odwzorowania warowni. Jest to jednak miejsce, które warto odwiedzić i przekonać się samemu, czy krytyka jest słuszna. Jedną z największych atrakcji przyrodniczych miasta jest Oz Gostyniński. Kręty wał utworzony podczas zlodowocenia północnopolskiego jest unikatowym pod względem długości i wysokości bezwzględnej tworem geologicznym. Ciągnie się on na długości 14 km od Jeziora Czarnego wzdłuż Skrwy Lewej. Najwyższym punktem jest Dybanka o wysokości 121,5 metrów nad poziomem morza. Atrakcyjność samego szczytu zmniejsza zadrzewienie.
przez które widoki są zasłonięte. Według legendy nazwa wzniesienia wiąże się z historią o zbójcach, którzy właśnie w tym miejscu czekali, czyli dybali na kupców przewożących sól i inne wartościowe towary. Być może swoje łupy chowali oni w tajemniczych lochach i tunelach, które według podań ciągną się pod wzgórzami Dybanki od zamku gostyńskiego. Co ciekawe, istnienie legendarnego lochu w zamku potwierdzają badania archeologiczne, przeprowadzone w latach 80. XX wieku. Tylko wejścia do dalszej części tunelu nie udało się jeszcze odnaleźć. Tuż przy wejściu do rezerwatu znajduje się piaszczysta plaża z niewielkim placem zabaw dla najmłodszych. Pokryty lasami teren świetnie nadaje się na spacery i wycieczki narciarskie. Wzdłuż trasy ustawiono tablice informacyjne i utworzono miejsca odpoczynku z ławeczkami, w których można odsapnąć w cieniu drzew. Spacer po rezerwacie Dybanka może być świetnym zakończeniem wycieczki po Gostyninie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu #Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.